Witam widzów i słuchaczy. W roku 1109 Polska stanęła w obliczu zagrożenia z dwóch stron. Na zachodzie gromadziły się wojska cesarza Henryka V, który, korzystając ze sporu dynastycznego między braćmi Bolesławem a Zbigniewem, zamierzał najechać państwo Piastów. Bolesław III Krzywousty, świadom zamiarów władcy niemieckiego oraz możliwego wsparcia Pomorzan dla cesarza, postanowił uderzyć prewencyjnie. Nie na ziemie niemieckie, lecz na Pomorze. Celem tej wyprawy było zaatakowanie ważnego grodu Pomorzan i rozbicie ich sił, aby nie mogły uderzyć na Polskę od północy, w sytuacji gdy cesarz zaatakuje od zachodu. Wyprawa ta była więc formą dywersji. Historycy podkreślają, że Krzywousty chciał uniknąć walki na dwóch frontach. Polska armia ruszyła na północ, licząc na mobilność lekkiej jazdy. Współcześni badacze wskazują, że Krzywousty mógł zebrać około 1500 jeźdźców gotowych do marszu na Pomorze. Nakło nad Notecią było wyborem celowym. To silnie ufortyfikowany gród, nadzorujący ważne szlaki wodne i handlowe, posłonięty bagnami z zachodu i wschodu oraz szeroką Notecią od południa. Przed wejściem na Pomorze usunięcie Zbigniewa, przyrodniego brata Krzywoustego, umożliwiło zwiększenie presji na pogan, którzy wcześniej odzyskali część utraconych terenów. Krzywousty zamierzał więc uderzyć na jeden z ważnych grodów Pomorzan i rozbić ich siły, planując przy tym błyskawiczny powrót na zachód, gdyby wkroczyły tam oddziały Henryka V. Przed latem 1109 roku Pomorze Nadnoteckie pozostawało praktycznie niezależne. Świętopełka wzmiankowano jako krewnego Krzywoustego, samowładnie rządził on grodem Nakło. To właśnie Świętopełkowi Bolesław wcześniej oddał Nakło na zasadzie dzierżawy, żądając wzajemnej pomocy. Jednak Pomorzanie nie byli do końca łagodni wobec Polaków. Lokalni wodzowie obawiali się ataku cesarza. Sytuację zaognił sojusz części plemion pomorskich z wypędzonym Zbigniewem. Wobec nadchodzącego konfliktu z Niemcami Krzywousty szybko uświadomił sobie, że trzeba zneutralizować zagrożenie z północy. Dlatego organizacja wyprawy w kierunku Nakła miała strategiczny charakter. Celem była walka otwarta z Pomorzanami, a nie jedynie zdobycie grodu. W czasie tych przygotowań polski książę znajdował się jeszcze w okolicy Nakła, ale gdy dotarły do niego wiadomości, że cesarz Henryk V wkroczył na Śląsk, natychmiast przerwał działania i wysłał chorągwie w kierunku zachodnim, rozkazując zabezpieczyć brody i przeprawy na Odrze w rejonie Głogowa. Historycy podkreślają, że Krzywousty w błyskawicznym tempie przerzucił wojska spod Nakła na Śląsk, blokując przeprawy na Odrze, by opóźnić natarcie Niemców. Ten manewr dyspozycyjny uruchomił jego armię przed wypchnięciem między Młot a Kowadło. Wracając jednak szybko na północ, ruszył ponownie ku Nakłu, już z pełną siłą wojska. Dotarwszy do Nakła, Krzywousty natychmiast rozpoczął oblężenie. Gród ten był naturalnie mocny, chroniony przez rozlewiska Noteci i pobliskie bagna. Polacy otoczyli go z mozołem. W jednej z wersji wydarzeń właśnie 10 sierpnia 1109 roku rozpoczęto oblężenie Nakła. Książę dysponował wtedy kilkusetosobowym oddziałem. Źródła mówią o około 600-700 jeźdźcach na początku działań. Pomorscy obrońcy liczyli na pomoc z zewnątrz. Wieści o wojskach Krzywoustego pod grodem Nakło zebrało wodzów plemion pomorskich, którzy ruszyli z odsieczą. Na polski obóz zmierzało około 4000 uzbrojonych Pomorzan. Krzywousty celowo obrał Nakło za punkt zapalny. Gal Anonim podkreśla, że polski książę oblegał ten gród nie tylko dla zdobycia, ale aby upokorzyć zdrajcę Świętopełka i sprowokować walną bitwę.
Polacy próbowali burzyć mury i wspinać się na nie przy pomocy machin oblężniczych, lecz bagienne podłoże znacznie utrudniało prace saperskie. Dodatkowo Polacy obsadzili brody i drogi dookoła grodu, usiłując odizolować go od pomocy. W pewnym momencie Świętopełk wysłał posłów do księcia, proponując pokój lub czasowy rozejm za okup i zakładników. Gall relacjonuje, że po rozważeniu sytuacji Krzywousty zgodził się na zawieszenie broni, a jako zakład za przestrzeganie umowy wziął pierworodnego syna Świętopełka jako gwaranta. A książę Świętopełk, widząc, że dalszy opór na nic się nie przyda, wyprawił posłów do księcia polskiego, prosząc o pokój. On zaś, wysłuchawszy ich, zgodził się na rozejm i przyjął w zakład jego pierworodnego syna, aby tym pewniejsza była wiara pokoju. Świętopełk chciał zyskać na czasie. Prawdopodobnie do grodu przedarli się zwiadowcy Pomorzan z informacją o nadciągającej odsieczy. Nastał świt, a wraz z nim nadciągnęli Pomorzanie. Uderzyli znienacka. Ukryci w lasach wojowie zaatakowali Polaków niczym morska fala. Gall Anonim nie relacjonuje tej bitwy szczegółowo, ale nowożytni historycy w rekonstrukcji mówią, że wojska Pomorzan rzuciły się przeciw Polakom w zwartym szyku. Polacy początkowo byli oszołomieni rozwojem sytuacji, ale szybko zebrawszy wojska, odpowiedzieli kontratakiem. Kluczowy zwrot nastąpił, gdy król wysunął odwód pod wodzą Palatyna Skarbimira. Oddział ten oskrzydlił formację pomorską i uderzył z flanki i z tyłu. Pomorzanie zostali zaatakowani z dwóch stron i wkrótce ich szyki uległy załamaniu. W panice część wojowników rzuciła się ku brzegu Noteci, ale bagna i strumienie uniemożliwiły im ucieczkę. Wielu utopiło się, próbując przebić się do wody. Ostatecznie wojska Krzywoustego odniosły miażdżące zwycięstwo. Pomorzanie rozproszyli się, a poległych było tak wielu, że Gall pisze o 27 000 ofiar. Liczba ta jest jednak z pewnością zawyżona. Historycy podkreślają, iż prawdziwa liczba zgonów była ogromna, choć znacznie niższa od podawanych przez kronikarza. Po bitwie obrońcy Nakła natychmiast poddali zamek. W ślad za nim skapitulowały inne warownie Pomorza, Piła czy Złotów, nie mogąc dłużej stawiać oporu siłom Krzywoustego. Zwycięstwo pod Nakłem natomiast zabezpieczyło północną granicę Polski przed uderzeniem od strony Pomorza. Dzięki temu, gdy kilka tygodni później armia Henryka V wdarła się przez Łużyce i Śląsk w głąb Polski, Krzywousty mógł skupić całą uwagę na obronie zachodniego pogranicza. Wysiłek ten wraz z bohaterską obroną Głogowa okazał się wystarczający, by zmusić Niemców do odwrotu. W rezultacie Henryk V opuścił ziemie polskie, a Polska zachowała niepodległość. Politycznie bitwa pod Nakłem umocniła pozycję Krzywoustego. Pozwoliła mu powrócić do walki z Niemcami z pewnością, że plemiona pomorskie nie zaatakują jego pleców. Paradoksalnie jednak część ziemi Pomorza Zachodniego znalazła się na jakiś czas pod zwierzchnictwem cesarza. Polska musiała więc formalnie uznawać zwierzchnictwo cesarza nad częścią wybrzeża, co było ciężarem politycznym tej kampanii. Jak zauważył Gall Anonim, Krzywousty wypełnił swój plan. Cytat. Mimo że oblężenie na krótko zawieszono, to bitwa na otwartym polu zadała Pomorzanom druzgocącą klęskę. Współcześni historycy podkreślają, że sprawna taktyka Krzywoustego, w tym niespodziewane okrążenie flanki przeciwnika, świadczyły o jego umiejętnościach dowódczych. A jak wy oceniacie Bolesława Krzywoustego? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.